Konto Direct pozwala ominąć cały challenge i od razu handlować na koncie fundowanym, ale zanim zdecydujesz się je kupić, warto wiedzieć, jakie są warunki. W tym materiale pokażę Ci dokładnie, jak działa konto Direct, czyli model konta od razu fundowanego, gdzie pomijasz cały challenge i od razu handlujesz na koncie z możliwością wypłaty. Wyjaśnię Ci, jakie są limity strat i zasady konta, ile możesz realnie zarobić i czy ta opcja faktycznie jest lepsza niż klasyczny challenge. Jeśli myślisz o zakupie takiego konta, ten film pozwoli Ci zrozumieć dokładnie, jakie przewagi daje to konto. Witam serdecznie, od razu przechodzimy do materiału. Zaczniemy sobie od omówienia takich podstaw. Pamiętajcie, że omawiam tu konto od razu fundowane, pomijamy tu etap challenge'u i jest to konto troszkę droższe, ponieważ jak przejdziecie tutaj sobie na Lucid Direct, to zobaczcie to konto już po zniżkach, na przykład 50k kosztuje $364, gdzie na przykład Lucid Flex 50k kosztuje $91, więc musicie na to patrzeć, że tutaj jest ta cena na pewno większa, bo pomijacie etap challenge'u. I to konto polecałbym osobom, które już jakąś tam styczność z propami miały, natomiast osoby, które faktycznie zaczynają dopiero z propami, z challenge'ami, jeszcze do końca nie wiedzą, o co chodzi, no to polecałbym zaznajomienie się z tematem z kontem Lucid Flex lub Lucid Pro. Te konta omawiałem wcześniej na moim kanale, możecie sobie przejść do poprzednich materiałów. Wszystko jest omówione. Jest to ostatni materiał, podejrzewam, jeżeli chodzi o Lucid, ponieważ już wszystko omówiłem, a więc ten prop jest przetrzepany od A do Z, wszystkie konta omówione, więc nie ma tutaj więcej za bardzo na czym się rozwodzić. Jeśli moje materiały wnoszą dla Ciebie wartość, możesz zostawić suba, lajka albo komentarz. To naprawdę pomaga w promocji tego typu treści. No i tak, mamy tu do wyboru konta 25, 50, 100 Direct i konto 150 Direct. Z tym, że musicie pamiętać, że jeżeli dla przykładu wybieracie konto 50k Direct i tutaj macie maksymalną stratę 2000, wasz take profit tutaj będzie 3000, dopiero będziecie mogli zlecić wypłatę, to dla przykładu na koncie 100k tutaj już macie stop loss 3500, ale take profit wasz, czyli zanim wypłacicie, musicie uzbierać sobie profitu 6000. Więc im konto wyżej, tak, czyli im ta wartość jest wyższa i konto większe, tym musicie więcej profitu względem stop lossa uzbierać. Jeżeli zastanowicie się nad takimi kontami, no to najkorzystniej wychodzi konto 50k według mnie. Im wyżej, tym już jest trudniej. Dobra, i przechodzimy sobie tutaj do omówienia takich podstaw, jeżeli chodzi o konta. No i na 25k w stosunku do innych kont jest podobnie, czyli maksymalny stop loss jest $1000, na 50k 2000, 3500 jest na 100k maksymalna ilość straty. Chodzi mi o maksymalną ilość strat i na 150k jest to 5000, natomiast tutaj macie dzienny stop loss, czyli na 50k dzienny stop loss wasz będzie 1200 i was odcina od pozycji, na 100k będzie to 2100, a na 150k 3000. I zobaczcie, że ten stop loss od tego stop lossa nie za dużo się różni. Tak? Już między tym stop lossem a tym stop lossem jest różnica, natomiast tutaj jakby to konto jest takie pośrednie i między tym a tym się tam $900 za dużo nie różni, a target na 150k jest dużo większy, bo to jest chyba 9 albo 10 tysięcy, zaraz do tego przejdziemy, raczej jest to $9000 trzeba uzbierać. Na tym koncie pomijamy, tak jak jest tutaj napisane, challenge'u, czyli fazy ewolucyjnej. Mam również tutaj scaling stop lossa, to omówię później na końcu materiału, o co chodzi w tym, bo stop loss, jeżeli przekroczycie wasz taki próg minimum balansu, czyli to jest w przypadku 50k, jest to $2100 profitu, to wtedy wasz stop loss jest liczony od najlepszego dnia, ale to omówię później. To, co jest fajne, jeżeli chodzi o Direct, to tutaj nie musicie się martwić na przykład o skalowanie pozycji. Jeżeli macie 4 mini albo 40 mikrokontraktów, to od razu możecie maksymalną pozycją wchodzić. Oczywiście tego nie zalecam. Zalecam, żebyście przestrzegali money managementu i nie handlowali zbyt ryzykownie. Natomiast jest taka możliwość. Jeżeli ktoś jest zaawansowanym traderem i lubi takie ryzyko, no to jak najbardziej może sobie odpalić 4 kontrakty i po bandzie lecieć. Natomiast ogranicza nas tutaj consistency, o czym co omówię później, więc też jest bez sensu otwierać 4 mini, ponieważ Wam to nic nie daje tak naprawdę. Teraz przejdziemy sobie do wypłat. I tak klasycznie, jak to bywa przy innych kontach, nie możemy złamać regulaminu, musimy stosować się do zasad, a jedyną zasadą, jaka tutaj jest, a w zasadzie dwie zasady, czyli pierwsza, trading powyżej 5 sekund i nie można hedżować. Hedżować, czyli hedżowanie jest to na przykład, jeżeli rozgrywacie rynku w górę, Nasdaqa w dół. To dotyczy tylko różnych kont. Możecie to robić na jednym koncie, ale nie możecie jednocześnie odpalać sobie na przykład na jednym koncie Nasdaqa w górę
i mikro Nasdaqa w dół, a na drugim koncie rozgrywać sobie S&P. Tego już nie można robić. Jeżeli rozgrywacie hedge, to tylko na jednym koncie i jednocześnie jedno konto możecie w ten sposób rozgrywać. Natomiast jeżeli macie jedno konto w górę na przykład na S&P, to w dół nie możecie rozgrywać Nasdaqa na drugim koncie. W ten sposób nie można tego robić. Czyli jest to hedge, który jest zabroniony, jeżeli chodzi o propy i jest to w każdym propie, tak? Tutaj jedynie jest lepiej to zorganizowane, ponieważ na jednym koncie chociaż można hedge'ować, natomiast nie można tego robić na dwóch kontach. To i tak jest lepsze w stosunku do innych propów, czyli raczej starajcie się nie hedge'ować, nie? Bardzo ważna rzecz, jeżeli zlecicie już wypłatę, no to ona nie może być jakby anulowana, czyli pamiętajcie o tym, że jeżeli zlecacie $500, to te 500 pójdzie na wasze konto. Klasyczny jest tutaj również split, czyli 90% idzie do nas, do traderów, 10% zostaje jakby w firmie. Teraz wszystkie kryteria, czyli po wypłacie jakby wasz licznik się resetuje i standardowo od nowa musicie ten profit uzbierać. Jest tutaj także consistency 20%. To omawiałem w poprzednim nagraniu, jest to na YouTubie, wystarczy poszukać sobie consistency, a jeżeli nie możesz tego znaleźć, to po prostu odezwij się na maila bezstoplosa@gmail.com. Dam Ci dostęp do Discorda, tam są publikowane materiały zarówno te publiczne na YouTubie oraz te niepubliczne, które na przykład nigdy nie będą publiczne na YouTubie. Jest to jakby dodatkowa wartość za to, że dołączasz na Discord do naszej społeczności. I teraz bardzo ważna rzecz. Jeżeli chcecie zrobić payout na pierwszą wypłatę waszą, musicie uzbierać $1500 adekwatnie do konta 25k, do konta 50k musicie $3000 zrobić, stoka 6000 i 150k 9000. A tutaj są warunki, które musicie spełnić, jeżeli chodzi o drugą wypłatę i każdą kolejną, czyli do maksymalnej czwartej, szóstej wypłaty, tak? Maksymalnie 6 wypłat jest tutaj. Czyli jeżeli zrobicie pierwszą wypłatę, to na drugą wypłatę już musicie mniej nazbierać, ponieważ zobaczcie tutaj przy 9000, a tutaj już 4500 jest tylko do uzbierania. Tak samo tu 6000, a tutaj już 3500 tylko do wypłaty do uzbierania. Także naprawdę fajnie rozwiązane to jest. Czyli tak naprawdę ta pierwsza wypłata będzie waszym sprawdzianem waszych emocji, waszej cierpliwości, a każda kolejna już będzie z górki. I tak, minimum payoutu jest to $500, tak jak przy wszystkich kontach. Od pierwszej do trzeciej wypłaty tu są kwoty maksymalne, jakie możecie adekwatnie do konta wypłacić. I tutaj czwarta, szósta wypłata maksymalnie, jaką możecie wypłacić, jeżeli chodzi o kolejne wypłaty. Nie ma tutaj żadnych jakichś okien do wypłat, że możecie pierwszego czy 10 wypłacić. Wypłacacie kiedy chcecie. Już mówiłem o tym w poprzednich materiałach, ale wypłaty idą bardzo szybko. Ja wszystkie wypłaty, które zlecam poprzedniego dnia, czy tam po 24, są realizowane między 8 a 9 czasu amerykańskiego. W jeden dzień praktycznie mam środki na PayPalu, a na drugi dzień już mam to na Revolucie, jeżeli wypłacam z PayPala. Przechodzimy sobie do konsystencji, chociaż tutaj dużo nie będzie do omawiania. Tutaj macie przykład, jeżeli byście chcieli się wczytać bardziej w tą konsystencji. Natomiast bardzo szybko Wam tutaj opowiem, ponieważ ten materiał, tak jak mówiłem, już jest nagrany. 20%, tak to najlepiej liczyć, 20% z kwoty $3000. Bo to jest Wasz profit przy koncie 50k, target przy koncie 50k jest to $3000, a więc łatwo policzyć, że 20% z $3000 jest to po prostu $600. Jeżeli chcecie skalować konta, tak, robić większe profity, no to musicie tutaj najlepiej Lucid Pro, znaczy nawet nie Lucid Pro, tylko Lucid Flex, bo na Lucid Pro też jest konsystencji, na Lucid Flex tego nie ma, jeżeli chodzi o konto fundowane. Więc musicie się wczytać w te zasady i wybrać najlepsze konto dla Was po prostu. Ok, przechodzimy do strat dziennych, całkowitych limitów i tak jak mówiłem już wcześniej, tutaj są Wasze stop lossy dzienne. Na koncie 25k nie ma, no bo to jest bez sensu, żeby tutaj był jakiś stop loss dzienny, bo na futuresach stop loss $500 czy $300 to jest totalny bezsens, dlatego tutaj nie dali tego stop lossa. I teraz tutaj jest jeszcze bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o ten scaling stop loss. Czyli jeżeli macie 52 100 już zrobione waszego profitu, tak, to teraz robicie na przykład jeden dzień na plus, na przykład $500, tak, to teraz wasz profit jest 52 $600, a wasz stop loss nie jest już $1200 dzienny, tylko ten stop loss zwiększa się tutaj 60% tej kwoty. Czyli wszystko, co jest powyżej tego tutaj 52-100 w przypadku tego konta, natomiast to działa tak samo na wszystkie konta. Wszystko powyżej 52-100 będzie liczone razy 60%. Zobaczcie, tutaj macie dokładnie napisane. I adekwatnie do innych kont. Podobnie to liczycie, czyli powyżej 3600 liczycie 60%. Pamiętajcie, że możecie dołączyć do naszej społeczności na Discordzie. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów edukacyjnych, których nie publikuję na YouTube, to właśnie tam je wrzucam. W opisie macie informacje, jak dołączyć.
Drawdown już poniekąd omówiliśmy, jest liczony na koniec dnia, czyli wasz dzień się kończy, wtedy są pozycje rozliczane, wszystko jest rozliczane i macie wynik na koniec dnia. Ok, dobra, i tutaj macie napisane właśnie kiedy balans się zatrzymuje, czyli jeżeli uzyskacie tutaj 26 100, to wasz balans zatrzymuje się, znaczy stop loss zatrzymuje się na 25 100. Adekwatnie do konta 50. Jeżeli wasz balans osiągnie 52 100, to zatrzymuje się wasz stop loss na 50 100 i adekwatnie na koncie 150. Tutaj nie ma, jeżeli chodzi o to zagadnienie, żadnej filozofii, jest to bardzo proste. Macie jeszcze, jeżeli byście chcieli przejść na konto live, jakie trzeba spełnić warunki, tego już nie będę tutaj rozkminiał, możecie sobie poczytać. Tutaj macie maksymalne kwoty, jakie możecie uzyskać z danego konta, jeżeli chodzi o konto live, czyli po przejściu na konto live. Tutaj macie przykład, jeżeli chodzi o konto 50. Możecie sobie tutaj przeczytać i maksymalny profit, jaki możecie jakby przetransferować na konto live z konta fundowanego. Tak? No i tak, moim zdaniem jest to najlepsze konto, jeżeli chodzi o to, na jakich kontach ja lubię operować. Natomiast musicie pamiętać, że tutaj już musicie mieć trochę skilla, troszkę matematyki, opanowane emocje, żeby jakby nie przesadzać z profitami. Czyli robicie dzień, target jakiś tam przykładowo te $600 maksymalnie, jeżeli chodzi o konto 50, kończycie dzień i następny dzień to samo, tak? Moim zdaniem są to bardzo fajne konta, ponieważ ograniczają jakby twoją uczciwość i także ograniczają jakby twoje możliwości straty, tak? Bo jest ten stop loss dzienny i jeżeli osiągniecie ten stop loss dzienny, to jakby nie tracicie konta, tylko możecie ostudzić te emocje i wrócić na następny dzień. Ale tak jak mówiłem, zacznijcie sobie od konta, jeżeli oczywiście zaczynacie dopiero, zacznijcie sobie od konta Flex czy Pro, zobaczcie jakie są zasady, jak to działa, czym to się je, a dopiero później ewentualnie zdecydujcie się na takie konto direct, ponieważ jest droższe, no i tutaj trzeba mieć troszkę więcej umiejętności moim zdaniem. Ale jeżeli mieliście już styczność z takim jakimś propem, no to na pewno warto wziąć pod uwagę właśnie konto direct, żeby nie szarpać się z tymi challenge'ami, od razu handlujecie do swojej wypłaty, robicie robotę, wypłacacie pieniądze i na tym to ma właśnie polegać. Pamiętajcie o zasadzie 5 sekund scalpingu, czyli wasz trade musi być powyżej 5 sekund. Pamiętajcie o zasadzie hedgingu, czyli nie można hedgować na dwóch różnych kontach oraz pamiętajcie o konsystencji, żeby tego 20% nie przekraczać, jeżeli chodzi o konto direct. I na koniec pamiętajcie, że jeśli chcecie wesprzeć rozwój kanału, możecie zostawić subskrypcję, like albo komentarz. Wszystko co tu robię jest w pełni darmowe, nie sprzedaję żadnych kursów płatnych ani dostępów. A jeśli ktoś z Was zarejestruje się z mojego linka do którejś z prop firm, to dorzuca cegiełkę do puli, z której później losuję dla Was darmowe konta. Szczegóły i linki macie w opisie oraz na Discordzie. No i co, w tym nagraniu to będzie wszystko. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia w kolejnych materiałach.